premiera Węgier na rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą i 50-miliardowy pakiet. No, słyszałem już dobry wieczór przede wszystkim, od Państwa koleżanek i kolegów z tamtej strony to pytanie i ja nie wiem, czy to jest jakiś komplement pod moim adresem, że tak wielu ludzi tu w Brukseli oczekuje, że ja przekonam Viktora Orbana do jakichś działań, bo być może mimo naszej kiedyś wieloletniej przyjaźni, a później wieloletniej współpracy, a później wieloletniej różnicy zdań, no bo ta nasza relacja jest bardzo długa i bardzo zmienna, więc ja mam oczywiście poważne argumenty i silne racje w rozmowach na temat Ukrainy i generalnie wzmacniania jedności Unii Europejskiej, nie tylko w kontekście Ukrainy, ale też nie jestem dzisiaj pewien, czy ja jestem tym człowiekiem, którego Viktor Orban najchętniej posłucha. Jak powiedziałem, mamy swoją historię i dla mnie, wiecie, wielkim znakiem zapytania jest w tej chwili, jak odnowić i czy w ogóle jest dzisiaj szansa na realne odnowienie Grupy Wyszehradzkiej jako silnej grupy regionalnej tutaj w Unii Europejskiej, no bo te różnice w sprawie polityki rosyjskiej, ukraińskiej, ale też podejście do Europy jako całości, one są bardzo duże. I to się nie narodziło wczoraj czy przedwczoraj. Ale no dajcie mi też popracować. Dawno z Viktorem Orbanem nie rozmawiałem, więc też muszę obejrzeć to pole bitwy na nowo. Jeżeli chodzi o pieniądze z KPO w piątek spotyka się pan z szefową komisji, czy przywiezie pan tą zaliczkę 5 miliardów euro, czy Polska złoży wniosek o pierwszą płatność już z tego właściwego KPO? Znaczy to pytanie rozumiem, że jest trochę metaforą. Wiadomo, że w walizkach nie przywiozę 5 miliardów euro do Polski. No, wszystko jest na dobrej drodze. Też Państwo tu obserwowali te nasze wysiłki od pierwszych dni po wyborach i no jedno jest pewne, że wszystkie instytucje wiedzą, że w Polsce następuje w tej chwili renesans rządów prawa i nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast to zostało dość mocno zabagnione przez poprzedni rząd. No jak Państwo wiecie, w tych kamieniach milowych są potrzebne ustawy, etc., etc. Ale nie chcę wyprzedać faktów przed spotkaniem z szefową komisji, ale wydaje się, że jesteśmy na ostatniej prostej, żeby rozwiązać ten dylemat. Póki nie ma ustaw, znaczy my mamy gotowe ustawy, ale oczywiście wiadomo, że one będą wymagały na końcu akceptacji prezydenta Dudy, który był jednym jednak z współautorów tego problemu, jaki mamy dzisiaj do rozwiązania z pieniędzmi europejskimi, ale powiedziałbym na 90% uda się ten proces przyspieszyć na tyle, że będę mógł w piątek Wam powiedzieć, mamy to. Będzie spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, panie premierze, czy wybiera się pan do Kijowa w ramach zacieśniania tej współpracy z Kijowem? Strona ukraińska zwróciła się z sugestią spotkania jutro rano. Są tam dogadywane techniczne szczegóły, ale musimy sobie zdawać sprawę, że znaczy ja oczywiście z największą radością spotkam się z prezydentem, znaczy radością, może nie najlepsze słowo, biorąc pod uwagę kontekst i temat, ale ze względu na to, że jest też posiedzenie Rady Europejskiej i jeśli dobrze rozumiem, jeszcze nie ma decyzji, w jaki sposób ma wyglądać obecność prezydenta Zełenskiego tutaj na Radzie Europejskiej, więc nie jestem gotowy do precyzyjnej, technicznej odpowiedzi gdzie i kiedy. Także, ale powiedziałem, że jestem oczywiście gotowy na to spotkanie i być może jutro rano się odbędzie. Do Kijowa się pan wybierze? No, w stosownym czasie tak, no też ja mam zasadę i warto się tej zasady trzymać. Odpowiadam szczególnie jeśli chodzi o przyjaciół, a więc no, w przypadku prezydenta Zełenskiego przyjaźnimy się osobiście od lat i oczywiście ze względu na wagę spraw, kiedy przyjaciele zapraszają, następnego dnia jestem tam, gdzie mam być. A do Stanów też się pan wybiera? Inne kraje miały również pieniądze na przykład wypełnienia, a pomysł pierwszego planu musiał ustawa XYZ rzeczywiście została przeprowadzona. Czy widzi pan jakieś alternatywne rozwiązanie bez dziękuję? To jest bardzo ciekawy test na Unię Europejską i na sposób działania Unii Europejskiej, bo mamy, nie będę precyzował gdzie i nie będę wymieniał tutaj nazw, ale mamy sytuację, gdzie w oficjalnych dokumentach i w ustawach jest ok,
ale realia są dramatycznie odległe od tego, co zapisano w ustawach i mamy Polskę, gdzie te ustawy wymagają zmiany, ale jest okej, jeśli chodzi o rzeczywistość. Myśmy w Polsce, i to jest jeden z tych cudów 15 października, de facto przywrócili rządy prawa jako akceptowaną, szanowaną ideę w ciągu kilku dni, jeszcze zanim zmieniliśmy ustawy. I mam wrażenie, że Unia Europejska, urzędnicy Unii Europejskiej rozumieją tę zasadniczą różnicę. Polska jest dzisiaj znowu państwem, gdzie rządzi prawo. I dzięki temu, że to jest tak manifestacyjne, tak oczywiste, wydaje się, że możemy z dużą dozą pewności pokonać te biurokratyczne i proceduralne problemy. Czy rozmowa Adama Bodnara dzisiaj z komisarzami do spraw m.in. do spraw praworządności i sprawiedliwości pomogą, jako na przykład deklarację, że ustawa kagańcowa będzie zamrożona? Adam Bodnar jako osoba jest jednym z gwarantów, także tutaj w Brukseli, nie tylko w Polsce, że rządy prawa właśnie wróciły do Polski. Przygotowaliśmy także wspólnie z ministrem Bodnarem pewne dokumenty, które nie zastąpią oczywiście ustaw, ale które bardzo już precyzyjnie określają nasze intencje, także legislacyjne. Co to za I dokumenty? to pan minister Bodnar, jak będzie. Czy wizyta? Please allow me to finish my meeting with Polish journalists. Panie premierze, a co z funduszami spójności? Bo to jest, rząd PiS zadeklarował, że Polska nie spełnia wymogów Karty Praw Podstawowych, w związku z tym nie spełnia warunków do wypłaty funduszy spójności. Gdyby dzisiaj ktoś w Polsce złożył wniosek o wypłatę funduszy spójności na lata 2021-2027, to by tej wypłaty nie otrzymał. Co z tym tematem? To są też duże środki. Sytuacja jest właściwie analogiczna do funduszy z KPO, więc to nie wymaga jakichś odrębnych działań, ale wiecie co, bo po co mamy się domyślać, to jest Polska dużo straciła, no ale przynajmniej wy wytrzymaliście z niektórymi pytaniami lata już od momentu, kiedy to KPO, te pieniądze miały do Polski trafić, więc proszę was o cierpliwość o 24 godziny, bo wolę z wami o tym rozmawiać tak długo, kiedy będą już efekty na stole. W piątek będą efekty na stole. Złożymy wniosek o pierwszą płatność, zanim jeszcze spełnimy. Słuchajcie, zanudzicie swoich słuchaczy. Dziękujemy.